Siemanko moi drodzy, w dzisiejszym odcinku poruszymy temat, którym interesuje się duża ilość osób początkujących. Na początku zawsze w głowie pojawia się pytanie, jak bez dodatkowego obciążenia i profesjonalnego sprzętu zbudować dobrą sylwetkę? Czy jest to w ogóle możliwe? W dzisiejszym odcinku odpowiem na te pytania oraz omówię najważniejsze kwestie związane z budowaniem sylwetki. Jeśli jednak będziecie chcieli zagłębić się jeszcze mocniej w temat treningu i przemiany sylwetki, na www.kaliathletics.pl znajdziecie darmowy e-book, który zawiera ponad 30 stron wartościowych wskazówek dla osób początkujących. Dzięki niemu będziecie mogli posiąść przydatną wiedzę i uniknąć wielu podstawowych błędów. A teraz zapraszam Was na odcinek. Omawianie tego, jak zbudować dobrą sylwetkę bez profesjonalnego sprzętu, zaczniemy sobie od zagadnień treningowych. Ćwiczenia i sprzęt. Na początku warto nadmienić, że bez podstawowych przyrządów nie będziecie w stanie zaangażować niektórych partii mięśniowych. Przykładowo, bez posiadania drążka nie rozbudujecie mięśni pleców. Dlatego na samym początku polecam Wam zaopatrzyć się w drążek oraz poręcze, aby móc urozmaicić Wasz trening i wyciągnąć z niego jak najwięcej. Jeśli chodzi o dobór ćwiczeń, posiadając poręcze, drążek oraz oczywiście będąc na powierzchni płaskiej, jesteście w stanie bardzo łatwo zapełnić swój trening wartościowymi ćwiczeniami. Skupcie się na najbardziej podstawowych ćwiczeniach i jak najdokładniejszym wykonywaniu ich. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że wielu podstawowych ćwiczeń nie będziecie w stanie wykonać. Wtedy z pomocą przychodzą liczne regresje. Przykładowo, jeśli nie możesz wykonać poprawnej pompki klasycznej, wykonujesz pompki na kolanach. Jeśli chodzi o podciągnięcie, możemy w tym przypadku wykonywać negatywy, czyli wyskok do drążka i powolne opuszczanie w celu wzmocnienia. Tworząc swój trening, pamiętajcie o tym, aby nie wykonywać po sobie ćwiczeń, które angażują te same partie mięśniowe. Trzymajcie się zasady push-pull lub odwrotnie. Czyli przykładowo, jeśli pierwsze ćwiczenie w treningu to pompki klasyczne, kolejnym powinno być ćwiczenie przyciągające, np. podciągnięcia. Kolejnym punktem jest progresowanie. Najważniejszym czynnikiem w kwestii progresowania jest ciągłe zwiększanie objętości treningowej oraz analiza postępów. By odnotowywać progres, musimy ciągle uzyskiwać progresywne przeładowanie, czyli powodować wzrost obciążeń treningowych. Możecie to osiągnąć np. poprzez zwiększanie liczby powtórzeń w każdym ćwiczeniu w skali tygodnia. Jak wejść na wyższy poziom? W kalistenice bardzo ważne jest, aby z biegiem czasu utrudniać sobie dane ćwiczenia. To pomoże nam pokonywać kolejne granice, a tym samym sprawi, że będziemy cały czas dostarczać naszemu ciału nowe bodźce. Więc jeśli przykładowo zwykły plank nie sprawia Wam już problemu, starajcie się wykonywać jego trudniejsze wersje. To samo tyczy się kolejnej sylwetki gimnastycznej, jaką jest hollow body. Programowanie oraz odpowiedni typ treningu. Jeśli chodzi o to, ile treningów powinniście wykonywać w skali tygodnia, to jest dużo czynników, które będą na to wpływać. Dla osób początkujących jednak zalecałbym wykonywanie 3 lub 4 treningów tygodniowo. Pamiętamy także o regeneracji, dlatego możecie sobie pogrupować treningi w ten sposób, że wykonujecie je co 2 dni lub 2 treningi z rzędu plus dzień przerwy. Najbardziej optymalna ilość serii w skali jednego treningu to około 3-4 serie. Ilość powtórzeń również nie może być losowa. Każdą serię starajcie się wykonywać na 70-80% swoich możliwości. Najbardziej stymulujące będą ostatnie powtórzenia, czyli w momencie, gdy będziemy angażować wysokoprogowe jednostki motoryczne. Dlatego też nie warto trzymać się jednego zakresu powtórzeń, bo dla każdego będzie on zupełnie inny. Dodatkowo, jeżeli chodzi o typ treningu, z reguły osobom początkującym zaleca się wykonywanie treningu full body workout. Dzięki temu będziemy mogli uczyć się poprawnej techniki każdego wykonywanego ruchu poprzez częste powtarzanie wzorca. Dodatkowo będzie miało to lepsze przełożenie na budowanie masy mięśniowej. Kolejny punkt to kontuzje. Kalistenika, tak jak każdy inny sport, może powodować kontuzje. Możemy im zapobiegać poprzez rzetelną rozgrzewkę
oraz odpowiednią technikę wykonywania ćwiczeń. Jednak na wyższym poziomie zaawansowania ryzyko kontuzji jest bardzo duże i bardzo ciężko jej uniknąć. Na swojej drodze napotkało mnie wiele kontuzji. Będąc w najlepszej formie doznałem urazu nadgarstka, co wyłączyło mnie z treningów na 7 miesięcy. Gdybym przykładał się lepiej do rozgrzewki, na pewno uniknąłbym tego urazu. Odkąd wyleczyłem kontuzję, zmieniłem podejście do kalisteniki. Dzisiaj jakikolwiek, nawet najmniejszy ból jest dla mnie znakiem stop. Lepiej zrobić chwilę przerwy w celu rozpoznania, niż wyłączyć się z treningów na kilka miesięcy poprzez treningi z bólem. Jeśli jednak jesteś osobą kontuzjowaną, pamiętaj, aby wykonywać jedynie te ćwiczenia, które nie angażują obszaru kontuzjowanego. Często wykonuje się w takich przypadkach dużo sylwetek gimnastycznych, które mogą poprawić stabilizację w każdym ćwiczeniu kalistenicznym. Teraz przechodzimy do równie ważnego zagadnienia jak trening, czyli do żywienia. Osoby początkujące z reguły nie mają obeznania w temacie odżywiania. Dlatego w celu nauki i prostych obserwacji polecam Wam zainstalować aplikacje typu MyFitnessPal czy Fitatu. Będziecie mogli dodawać tam swoje posiłki oraz uczyć się na temat makroskładników danego produktu. Każda osoba powinna zacząć od obliczenia swojego dziennego zapotrzebowania kalorycznego, czyli ilości kalorii, która pozwoli utrzymać Wam aktualną masę ciała. W tym celu możecie skorzystać ze wzoru, który pozostawiam Wam w opisie. Jeżeli zależy Wam na budowaniu masy, do Waszego dziennego zapotrzebowania powinniście dodać od 100 do 300 kalorii, aby uzyskać tzw. surplus lub nadwyżkę kaloryczną. Na redukcji poprzez odjęcie takiej samej ilości osiągniemy deficyt kaloryczny. Jednak jeśli zależy nam na rekompozycji, staramy się utrzymać nasze dzienne zapotrzebowanie. Jeśli chodzi o rozkład makroskładników, najważniejsza będzie tutaj podaż białka i tłuszczów. Białka około 2 g na kilogram masy ciała, zaś tłuszczów około 1 g na kilogram masy ciała. Bardzo ważne jest to, abyście na bieżąco analizowali, czy zbliżacie się do Waszego celu. Jeśli przykładowo będziecie mieli nadwyżkę kaloryczną, a waga nie będzie ulegała zmianie, wtedy będzie to dla Was znak, aby jeszcze dodać np. 200 kalorii do Waszego zapotrzebowania i dalej obserwować, co się będzie działo. Obliczanie zapotrzebowania za pomocą wzoru jest szacunkowe, dlatego automatycznie Wasza nadwyżka lub deficyt mogą nie wystarczyć. Dlatego tak ważna jest analiza progresu. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że będzie on dla Was przydatny i zastosujecie się do wszystkich wymienionych wskazówek. Budowanie sylwetki to długi proces, ale na pewno warty zaangażowania. Pamiętajcie, że z kodem MACIEK10 otrzymujecie 10% zniżki na cały asortyment i programy treningowe na stronie kaliathletics.pl. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnych produkcjach.